Tutaj na szczycie jest granica między Bawarią a Tyrolem. Drzwi. Dobra, zobaczymy, co nas tutaj czeka. Zobaczcie, jak pięknie wiatr wieje. O kurczę! Dzień dobry. Dzisiaj kolejna krótka wycieczka. Jedziemy dzisiaj do Mittenwaldu. To jest jakieś 40 km od nas. Mamy w akumulatorze 88% i samochód mówi nam, że przyjedziemy tam na 73%. Zobaczcie, temperatura minus 5,5 stopnia. Temperatura akumulatora mamy też jakieś 5,5 stopnia na plusie. Mamy fantastyczną pogodę, całkowicie bezchmurne niebo, słoneczko, mroźno. Chcemy to wykorzystać i w Mittenwaldzie wjedziemy sobie wyciągiem na górę. Pokażę Wam, zostańcie, będzie to fantastyczne przeżycie. Po 10 km mamy zużycie na poziomie 20 kWh. Tutaj na prawo zawsze jeżdżę do mojej ładowarki. Film na kanale. A teraz będziemy jechać serpentynami. Miejscami droga jest rozdzielona, dlatego że tutaj motocykliści dużo jeździli i ścinali zakręty, było dużo wypadków. Także teraz mają zakaz. ...859 metrów wysokość, dojeżdżamy do jeziora teraz Walchensee. Tutaj wcześniej było jezioro Kochelsee. Ta elektrownia wodna, na której się ładuje, no to woda właśnie pochodzi z tego jeziora. Tutaj Walchensee rurami idzie w dół, tutaj widzicie to na zdjęciu, aż do jeziora później Kochelsee. Jezioro Walchensee, jedno z ładniejszych jezior w Niemczech, z bardzo czystą wodą. Jesteśmy na miejscu, 39,7 km, zużycie 23,4. Stał się cud, kolejka zaczęła działać. Powiem Wam szczerze, że myślałem, że nie, ale fantastycznie. Idziemy kupić bilety, wjeżdżamy tam na górę. Musimy zbierać 5 euro, żeby zapłacić za parking, bo niestety nie wydaje reszty. Mamy 10 euro najmniejszy banknot. Musimy uzbierać drobniaki. Karwendelbahn, zobaczcie. Jesteśmy na wysokości 933 metry, a wjedziemy na 2244. Wchodzimy na kolejeczki. Jako pierwsi będziemy mieć dobry widok. Obsługa. Spójrzcie na to. Po prostu rewelacja. Tu mamy historię, jak budowano kolejkę. To jest coś niesamowitego. 45 000 euro. Zobaczcie, jaki to jest wiatr. Ślisko. Idziemy zobaczyć do tej tuby, co tutaj w środku jest. O kurczę.
Super. Zobaczcie, to jest dużo kierunków do Mittenwaldu, 3 godziny. Höchlandhütte, Demkurte, Caravandrspitze 45 minut. To musimy wyjść tam po drugiej stronie, żeby zobaczyć Alpy z drugiej strony. Troszeczkę wiatr, wiucha, ale damy radę. Zobaczcie, to jest śniegu. No, ponad metr. Tutaj na szczycie jest granica między Bawarią a Tyrolem, czyli między Niemcami a Austrią. Jak Wam się podobają takie góry? 2250-60 metrów. Wiatr jest tak straszny, że nie wiem, czy coś będzie słychać, ale powiem Wam, że widok coś niesamowitego. Góry dla nas przynajmniej to jest coś najpiękniejszego, co może być. Lubimy jechać nad morze, nad jeziora, rzeki, ale góry to jest to, co lubimy najbardziej. Zobaczcie. Tam chcieliśmy jeszcze pójść, ale troszeczkę tam jest niebezpiecznie. Na tej grani byłby jeszcze lepszy widok. Troszeczkę nam tutaj słońce świeci w obiektyw. Nie wiem, czy będzie coś dobrze widać, ale mam nadzieję, bo jest to warte, żeby tutaj przyjechać. Także schodzimy już stąd, bo bardzo tutaj wieje wiatr. Jest troszeczkę zimnawo przez to. Idziemy tam na dół, tam jest jeszcze jakieś kino. Musimy zobaczyć, wypijemy kawkę, troszeczkę posiedzimy, odpoczniemy. – 2024 rok już za nami. 2025 za chwileczkę się zacznie. Mamy końcówkę roku, za niedługo Sylwester. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego, udanego Sylwestra. Widzimy się w przyszłym roku znowu na kanale. O kurczę, ale wiucha. Cały jestem w śniegu chyba. Zobaczcie, tutaj można zejść Mittenwalder Hütte, ale w zimie jest to niemożliwe. To jest tak stromo, że nawet się boję tam wyjrzeć, a co dopiero zejść. No, fajny, fajny. Pokażę Wam, tutaj jest bardzo fajna tablica. Tutaj na dole mamy stację, tu kolejka, ta czarna linia idzie do stacji tej tutaj. A tu jest tunel 430 metrów, teraz Wam go pokażę. Tutaj idziemy pieszo na sam dół i to zejście jest jakieś 3-4 godzinki. A tu mamy szczyty Brunsteinspitz 2179 metrów. Tutaj mamy 2323 metry. Westliche Caravandrspitze 2384 i tam jeszcze dalej. A tu jest jeszcze wyższy 2431 metrów. Pokażę Wam ten tunel jeszcze. Tunel wykuty w ścianie 430 metrów. Teraz jest taka błoga cisza tutaj na samym dole,
A tam na górze widzicie, jak wiatr hula. Super. I tutaj i znowu wiatr przyszedł. Wracam. Przejdziemy tym tunelem do samego końca, te 430 metrów. Zobaczymy, jak wygląda to tam na wylocie. Niesamowite to jest. Pokażę wam coś fajnego. Tutaj zobaczcie, jak mech rośnie, porasta na skałach. Idziemy i idziemy, końca nie widać. Mam nadzieję, że już za chwileczkę się skończy. Zimno się robi, no jesteśmy w środku góry. Dobra, zobaczymy, co nas tutaj czeka. Wow. Idziemy. Ale sam nie możesz zjechać. No, powiem wam, że wygląda to fajnie, ale jaka błoga cisza znowu. Ani pół wiaterka nie ma. Kompletnie nie słychać nic. Dobrze, że tutaj trafiliśmy, bo widok jest też zapierający dech w piersi. Nie ma tutaj nikogo, jesteśmy sami. Cisza absolutna. Tu mamy panoramę z tego miejsca. Ta górka przed nami, tutaj ten szczyt, 2365 metrów, a ten po lewej 2432. Jest coś wyższego? Jest. Tam w oddali 2541 i po prawej stronie jeszcze 2569. A tutaj na środku 2636, o nawet 2735. No, 2700 metrów i to jest od nas oddalane o 11 km. Zobaczcie, jak pięknie wiatr wieje. O kurczę, masakra. Coś pięknego. To jest taka ścieżka, moja żona tonie w śniegu. Tu jest od razu uskok. Ja też tam wpadłem po kolana w śnieg. Trzeba ostrożnie. Teraz czeka nas znowu 430 metrów, ale niestety pod górkę. O, jestem wykończony. A few moments later. Wracamy w drugą stronę. Ostatni raz panorama. Żegnamy się z fantastyczną górą. Zaraz zrobimy mały eksperyment. Stoję na takim zboczu. Droga jest tutaj wyślizgana, czy BMK podjedzie. Moja żona tutaj stanie na środku tego podjazdu. Powiem wam, że tutaj na przykład ośka, gdyby ktoś tak stanął, bo jak będzie jechał, no to być może się to da podjechać, ale jeśli by ktoś stanął tutaj w tym miejscu, no to kurczę, chyba będzie ciężko, przyznam się szczerze. Zobaczymy. Ok, zatrzymaj się. Opuść szybkę. I teraz rusz do przodu. Nie, no to jest... Przyznam się szczerze, w ogóle nawet nic się... Koła nie zakręciły. No 4x4 to jest jednak potęga. Ośkę mieliśmy, z reguły mieliśmy ośki. No to czasami w zimie było ciężko. Wagonik na górę jedzie już pusty. Mojej żonie dowcip się trzyma. Odjechała mi na parkingu i muszę tutaj do niej dojść. Ruszamy z powrotem, 73% w akumulatorze, a do domu mamy dokładnie znowu 40 km. W drodze powrotnej pokażę wam jeziorko Walchensee. Tam między drzewami na górze Herzogstand. On ma chyba 1700 metrów, jeśli dobrze pamiętam. Piszcie w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy się tam wybrali i pokazali wam. Z tej góry właśnie jezioro Walchensee i góry dookoła jego fantastycznie też są pokazane. Jezioro Walchensee w całej okazałości.
Dojeżdżamy znów do tego punktu 900 metrów. I teraz będziemy zjeżdżać tymi serpentynami tylko w dół. 21,8 kWh na 100 km mamy obecnie po 65 km i zobaczymy, jaki wynik będzie na samym dole. Prawie 5 km jest tego zjazdu i mamy 19,3 w tym momencie z całej na razie trasy, także ewidentnie zjazd z góry, fajna sprawa dla samochodów elektrycznych, prawda? Do domu prawie 10 km. Jesteśmy na miejscu. Jak podobały Wam się góry? No, ta góra robi niesamowite wrażenie. Ja byłem tam w lecie kiedyś, powiem Wam szczerze, fajne były widoki, ale jednak zima chyba wygrywa z latem, jeśli chodzi o góry. Garść statystyk. Ogólnie zrobiliśmy prawie 80 km, średnie zużycie energii 19,2 kWh na 100 km. Temperatura na zewnątrz jest minus 3,5 stopnia, było tak minus 2, minus 4, także cały czas było na minusie i 63% mamy teraz w akumulatorze. Zerknijmy jeszcze na temperaturę akumulatora. 5,5 stopnia. No, także akumulator w takiej jeździe kompletnie się nie rozgrzewa. Jeżeli chcielibyście więcej takich górskich wycieczek, piszcie w komentarzu. Postaram się coś zorganizować, jakiś następny fajny wyjazd. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli podobało Wam się, zostawcie lajka, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentem, żeby nie przegapić następnych fantastycznych filmów. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Widzimy się w następnych filmach. Na razie. Cześć!